tak. Gdy myślisz Mazury, to jakie masz pierwsze skojarzenie? Oczywiście, że jeziora, żaglówki i kajaki. No może nie o tej porze roku. Ale czy na pewno Mazury to tylko jeziora? Mamy przecież Mazurskie Góry, nazywane garbatymi od garbów, które pozostawił lodowiec, jak chociażby ta piękna góra w Gołdapi, na której właśnie stoję. Większość myśli, że to koniec świata, a miejscowi uważają, że początek, bo tutaj zaczyna się Unia Europejska. Mazury Garbate to dawniej Prusy Wschodnie, które jeszcze wcześniej zamieszkiwali Jaćwingowie. I stąd te wszystkie dziwne nazwy. Budwiecie, Galwiecie, Lenkupie, Len sprzedam, żartowałem. Do 1945 roku działała tutaj kolej żelazna, która pomagała rozwijać te tereny. A teraz mamy Mazury bez Mazurów i kolei, po której pozostał malowniczy szlak połamanych semaforów z mostami, wiaduktami i stacyjkami, takimi jak ta. Po części biegnie po nim trasa rowerowa Green Velo. Wystarczy z niej zjechać na chwilę, by cieszyć oczy pięknymi widokami. To pogranicze to również miks kuchni polskiej, rosyjskiej i litewskiej, która jest bogata, zdrowa i naturalna, co mamy nadzieję również sami spróbujecie. Opowieść o szlaku połamanych semaforów zaczynamy od mostu w Stańczykach, bo dobrze mieć punkt odniesienia i porównać, jak piękne są pozostałe na tej trasie. A same Stańczyki? Wiadomo, the best of the best. Najwyższy most w Polsce, 180 metrów długości, 36,5 wysokości. I najpopularniejszy, dzięki czemu otrzymał złotą pineskę Google'a dla największej atrakcji turystycznej w Warmii i Mazur. Do 1945 roku na skraju Puszczy Romińskiej biegła chyba najciekawsza linia kolejowa dawnych Prus Wschodnich z Żydkiem do Gołdapi. Powstało na niej wiele pięknych mostów i wiaduktów, które trzeba było przerzucić nad rozległymi dolinami mazurskich rzeczek. Większość z nich projektowali włoscy architekci, wzorując się na konstrukcji akweduktów. Stańczyki były najbardziej malowniczym jej elementem. Zaraz. Najbardziej malownicze? A może tylko najbardziej znane? To właśnie chcemy Wam pokazać. Zacznijmy więc od początku, czyli od samych Żydkiem, położonych 2 km od granicy z Rosją, gdzie trafiamy na dawną, świetnie zachowaną stacyjkę, która od ponad 70 lat stacyjką już nie jest. Zachował się jednak niemiecki napis stacji i miejscowości. Nawet po 70 latach w terenie widać ślad po dawnej linii, raz w formie nasypu, a innym razem w postaci wąwozu. Mazury Garbate to jedna z najmniej zaludnionych części Polski, gdzie dodatkowo nie ma przemysłu. Wszystko, co daje natura, jest wyjątkowo dobre i smaczne. Będąc w Żydkiejmach, chcieliśmy się o tym przekonać i spotkaliśmy się z panią Bożeną Mikielską ze Stowarzyszenia Żydkiejmska Struga, które przygotowuje tradycyjne sękacze z ognia, nazywane sękaczem z puszczy. Powstało Stowarzyszenie Żydkiejmska Struga. Zostałam prezesem. Napisaliśmy pierwszy projekt nasz w 2008 roku, gdzie kucharek 6 tam będzie co zjeść. I uczyłyśmy się robić od starszych kobiet, od starszych ludzi. Uczyliśmy się robić chleb, sery, kartacze. No i poprosiliśmy panią, która już 40 lat temu tutaj piekła, żeby pokazała, jak się piecze sękacze. Jestem bardzo zadowolona, że pani chciała pokazać. Ja już nauczyłam też sporo osób pieczenia sękacza, więc teraz w okolicach Żydkiej pieczę około 14 osób umie piec sękacza. To nie jest typowe, tak naprawdę sękacz nie jest stąd, sękacz jest niemiecki. Uwaga, to się przypali. O, sękacz jest właśnie, ten redaktor gazety japońskiej jeździł po Niemczech i dowiedział się, że sękacz jest jednak polski. No tutaj były Prusy Wschodnie, więc Niemcy z Bereżnik, które należały do Polski, chociaż koło Sejm, tam były pieczone sękacze. Niemcy podchwycili to, mają swoje, nie? Jako niemieckie poszło to z Prus. Ale ogień jest jak trzeba. Właśnie to fajnie, że ten ogień właśnie, on powinien, dlatego jest tak, żeby on wychodził nawet za ten. Słuchajcie, pogoda nam nie pomaga, ale to są prawdziwe warunki do robienia prawdziwego sękacza na ogniu. Ekipa sękaczowa. Rewelacja. W 2019 roku na tym gigantycznym wałku został upieczony sękacz, który ustanowił nieformalny rekord świata – 5 metrów długości. Do jego produkcji użyto
1000 jajek od mazurskich kur. Na szlaku połamanych semaforów jesteśmy przy stacyjce w Pobłędziu. Podobno to jedna z najbardziej urokliwych stacyjek. Bardzo ładna architektura. Obecnie jest to prywatny dom, a trasa kolejowa biegła z tamtej strony tego obecnego domu, a dawnej stacyjki. Wyobraźcie sobie, że gdybyśmy się nie zatrzymali, to byśmy nigdy nie zauważyli tego miejsca. To jest wiadukt, kolejny z wiaduktów na szlaku połamanych semaforów. Tędy dołem jechała jedna linia kolejowa, teraz kompletnie tego nie widać, wszystko jest zarośnięte. To miejsce zajął las, a obok jest wioska, której nie ma, która została kompletnie wyludniona. Wieś Golubie, którą zamieszkiwało ponad 400 mieszkańców. Wszędzie wzdłuż tej trasy były wsie i zabudowania, zostały po nich tylko kamienie. Jadąc od Żydkień w stronę Gołdapi dotarliśmy do jednego z najciekawszych miejsc na szlaku połamanych semaforów. To miejsce to Kiepojcie, gdzie możemy podziwiać piękny wiadukt, w dużej części wykonany z cegieł. Co Wam to przypomina? Bo mi mosty w Stańczykach. Może trochę mniejsze, tamte są najwyższe w Polsce. Mosty dlatego, że tam poniżej płynie rzeczka Bludzia, która wypływa z jeziora Przerośl. I widać, że te mosty budowane były w innych okresach, dlatego że ten tutaj ma taki ceglany łuk, tamten drugi żelbetowy i do tego drugiego nigdy nie była doprowadzona linia kolejowa, nigdy nie był podłączony, nigdy po nim nie przejechał pociąg. Te mosty są prawie w ogóle nieznane. Mało kto tutaj przyjeżdża, ludzie są zaskoczeni, gdy je widzą. Ja teraz osobiście mam dylemat, czy te słynne Stańczyki, które są w top 10 Google Maps, czy Kiepojcie. Strasznie mi się te Kiepojcie podobają. Mam nadzieję, że Wam też. Malowniczy szlak połamanych semaforów w dużej części pokrywa się z przebiegiem najbardziej znanej polskiej trasy rowerowej, czyli Green Velo. Do każdego z tych miejsc można dotrzeć trasą Green Velo, albo po prostu odrobinę z niej zjechać. Jaruś zadowolony. Plecaka bardzo jestem zadowolony. Słuchaj, ma taki system noszenia, nosidło, że po prostu nie czuję go na plecach. Świetnie. O Jezu, jeszcze więcej niż poprzednim. Bo mam miejsce na swoje rzeczy podręczne, na kurtkę przeciwdeszczową, jakąś ocieplaną, takie dodatkowe, naprawdę spoko. I dojechaliśmy do punktu nazywanego MOR, czyli miejsce obsługi rowerzystów. W tym punkcie macie takie mapy z trasą, są kody QR, które polecamy zeskanować. Dolny kod QR to jest mapa atrakcji w okolicach Gołdapi, niedawno zaktualizowana, a powyżej jest kod QR z całą trasą Green Velo. Są oczywiście stojaki na rowery, jest wiata, gdzie się można schować, jakby było załamanie pogody, i tam, gdzie siedzi Doris, tam dalej taki zielony przybytek na 1 i 2, no, czyli full wypas w tym morze. Wiecie, co jest niezwykłego w takiej podróży, gdzie praktycznie nie ma ludzi? Że trafia się na takie stare drzewa, jabłonkę, która wygląda no brzydko. Jabłka na niej wyglądają brzydko, ale to są stare odmiany, niezwykłe. Ta odmiana się nazywa kosztela i smakuje po prostu rewelacyjnie. Dla nas to jest smak dzieciństwa, myślę, że dla wielu osób również. I to drzewko jest akurat tuż obok wiaduktu w Maciejowiętach przy trasie Green Velo, więc jeżeli ktoś tutaj pędzi rowerem, to warto zatrzymać się na chwilę przy tym wiadukcie, jeżeli jest sezonne jabłka, i spróbować. Bomba!
Jedną z kolejnych zachowanych stacyjek są Botkuny. Tutaj pozostały nawet tory, które dziś dzielnie przejęły krzaki malin. Klimat jak z filmu do Malewskiego. Na szlaku połamanych semaforów docieramy do mostu w Botkunach, przepięknie położony w lesie bardzo blisko Gołdapi. Most bardzo często odwiedzany jest przez rowerzystów, chociaż trasa, która biegnie tutaj przez las, została odcięta przez kolej, która jest właścicielem tego mostu. Podobno problemem było zbudowanie barierek na szczycie tego mostu, barierek ochronnych, które znamy na przykład z mostu w Stańczykach. Czasem okazuje się, że łatwiej jest komuś odciąć niż po prostu zbudować i zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom. Natomiast jeżeli będziecie w pobliżu jadąc trasą Green Velo, ten most jest naprawdę dosłownie o krok. Warto skręcić, dojechać tutaj i podziwiać most, który w takiej mglistej jesiennej pogodzie przypomina most z Hogwartu. Jest absolutnie niesamowity. Nam się bardzo podoba i to jest jeden z kolejnych mostów na szlaku połamanych semaforów. Najlepszą bazą wypadową do podróży szlakiem jest Gołdap lub kwatery w jej sąsiedztwie. A w samej Gołdapi polecamy jesienią spacer nad graniczne jezioro Gołdap. W sumie to nawet nie tylko jesienią. Ale jaka cisza. Oprócz paczek nie ma nic. Latem Gołdap słynie ze swojego festiwalu krzyku. O każdej porze roku warto tu wpaść do Światowego Centrum Smakoszy Kartaczy. To potrawa znana głównie w północno-wschodniej Polsce. Dawniej kartaczami nazywano kule armatnie. Kartacz wyglądem w zasadzie je przypomina. Jest jednak zdecydowanie delikatniejszy. Na zewnątrz ziemniaczane ciasto starkowanych na surowo ziemniaków. W środku farsz z mięsa wieprzowo-wołowego. Dodatki do skwarki, ogórki i kapusta kiszona. Danie proste, dające siłę na cały dzień. Naszym absolutnym odkryciem było gospodarstwo pasieczne Wiosna i Tomasz Misiek, który prowadzi je w miejscowości Górne pod Gołdapią. Miody od Miśka to brzmiało ciekawie. Zawsze moja rodzina ciągnęła, jak tylko była możliwość, na łono natury. Każda wolna chwila, tata na ryby, do lasu na grzyby. Wszystkie wakacje to po prostu po Polsce żeśmy jeździli, to nie w jakieś miejsca konkretne, tylko w cudzysłowie no tam, gdzie oczy nas poniosą. I później z rodziną żeśmy doszli do wniosku, że może trzeba byłoby poszukać jakiegoś miejsca, gdzie może by można było kupić kawałek ziemi, może jakieś gospodarstwo stare. I tak trafiłem do Małego Olecka. Kupiliśmy część szkolną, część klasy, stare klasy. Taki stara poniemiecka szkoła, bardzo ładny budynek z dachem dwuspadowym. No i tam przez chyba 5 czy 6, przez 5 lat chyba tam byłem. Wyremontowaliśmy to, chlewik przystosowałem do pracy, bo miałem malować obrazy, bo skończyłem Akademię Sztuk Pięknych. Poza tym, że byłem grafikiem, no to jakby malarstwo to bliska mi była dyscyplina. Ale tam po prostu byli sąsiedzi. No i się okazało, że jednak wszędzie dobrze, ale gdzie nie ma ludzi w okolicy. I kiedyś jechałem na wycieczkę do Stańczyk, ale nie tą główną drogą przez Gołdap, tylko właśnie tutaj skręciliśmy ze znajomym. No i jedziemy i wisi, znaczy jest właśnie ruiny gospodarstwa w zasadzie i było napisane farbą, pędzlem na ścianie sprzedam. Ja mówię do tego znajomego, daj spokój, gdzie taka ruina w ogóle, o czym my rozmawiamy, mówi, chodź się przejdziemy. No i wziąłem psy i poszliśmy nad tą dolinę. I ta dolina była po prostu takim bodźcem, który mnie zachęcił do tego, żeby zainteresować się tym miejscem. No i tak się stałem właścicielem prawie 13 hektarów ziemi i gospodarstwa. No i później szybko burza mózgów, co tu robić, bo tak, trzeba, jak się ma ziemię, to trzeba po prostu, nie może leżeć ziemia odłogiem i trzeba być społecznie potrzebny. No i tak zacząłem od 5 uli. No i były momenty, że miałem i 50 uli, ale to już było za dużo, przez 2 dni nie byłem w stanie po prostu obsłużyć takiej ilości. A ile jest obecnie? Teraz jest 26 uli.
Próbowaliśmy Pana miód, jest No naprawdę znakomity. Co sprawia, że ten miód jest taki wyjątkowy akurat w tych stronach? No, to jest przede wszystkim tutaj nie ma przemysłu. To rolnictwo jeszcze nie jest tak nastawione, nie jest tak nowoczesne, no nie ma takich upraw, jakby to powiedzieć, no może bardziej tradycyjne jest, więc nie ma zbytniej ilości na przykład upraw rzepaku w okolicy, kiedy wiadomo, że to jest pierwszy pożytek towarowy. A jest bogactwo natury. Po prostu ta przyroda jest taka, że te pierwsze pożytki to jest na przykład mniszek lekarski, czyli mlecz. I ja uważam, że to jest najsmaczniejszy miód. Zresztą, tak jak wspominałem wcześniej Państwu, wtedy przyroda ma najwięcej energii i ten miód po prostu ma tą energię, która jest w ziemi, w tych roślinach. Proszę zobaczyć, z czego jest miód. Rzepak 27%. To jest aż niemożliwe, bo to już był czas, kiedy rzepaku nie było. Okazuje się, że zapruszone ramki były. Enzymy to jest to, co jest najzdrowsze w miodzie, czyli wiadomo, że im więcej tych enzymów, tym lepiej. Ten miód ma największy potencjał prozdrowotny. Ja uważam, że pszczelarze, te badania są dosyć drogie, ale uważam, że jeżeli ma się tego miodu, nie wiem, 100, 200, 300 kg, to warto robić takie badania, bo wtedy wiemy, co ludziom sprzedajemy. To jest istotne. Ja nie wierzę w to, tak jak mówiłem, w taką odmianowość miodu, bo przynajmniej ja mówię, no tutaj na terenie miejsca, gdzie ja mam pasiekę. A teraz pokażę Wam, jak się robi sery w okolicach Gołdapi. Jedziemy do pani Rzędzianowej i to nie jest ta Rzędzianowa od Sienkiewicza. Bywając w hotelu Ventus w Gołdapi, nieraz próbowaliśmy znakomitych lokalnych serów. Chcieliśmy sprawdzić, skąd pochodzą i jak się je robi. To, co odcieka, to jest serwatka, tak? To jest serowatka. To, co odcieka, to jest serowatka. Musimy to przecedzić. Nawet jeżeli go później zjemy z solanki, on jest mokry, że ta solanka cieknie, jak tak na świeżo, bo jak on wcześniej poleży w lodówce przynajmniej dobę i go się to przewraca, to już ta solanka wyjdzie, już on nie jest taki mokry. Teraz go zawiązuję. Słuchajcie, żegnamy się już z Panią Ulą i z Panem Darkiem. To jest miejscowość Juchnajcie. Jak kiedyś będziecie chcieli spróbować prawdziwych, pysznych serów, dzwońcie, wrzucę Wam tutaj wizytówkę, bo Państwo nie mają niestety ani Facebooka, ani Instagrama, tak jeszcze też można żyć. Ale wrzucę Wam tutaj wizytówkę, więc screenujcie, dzwońcie, zamawiajcie. Przepysznie i super. Niedaleko od domu Rzędzianów znajduje się dawny majątek Klewiny i piękna, zabytkowa aleja dębowa. Chcieliśmy chociaż chwilę rzucić na nią okiem. Warunki były jednak takie, że bardziej rzucało nami. Zwiedzenie szlaku połamanych semaforów jest na tyle wyczerpujące, że czas coś przekąsić. A z czym kojarzą się Mazury? Oczywiście przede wszystkim z rybami. Przyjechaliśmy do przepięknego miejsca w Zatykach, gdzie znajduje się mazurskie safari i właśnie będziemy przyrządzali w tradycyjny, klasyczny sposób dwie ryby z ognia. Będzie to karp z tego stawu i będzie też całkiem drobny szczupak. Panie Sławku, jak długo te rybki? Będziemy patrzyli, W takiej jak będą temperaturze? brązowe się robiły, bo one muszą być chrupkie z zewnątrz, w środku soczyste. Nie? To jest Aha. najważniejsza rzecz. Najważniejsza jest temperatura i dobra żeliwna patelnia, która trzyma bardzo wysoką temperaturę, wytrzymuje. Sytuacja wygląda tak, że bardziej świeżo się nie da. To przed chwilą wyszło stąd.
Dawno nie jadłam takiej ryby świeżej.